Cześć, witam Was w kolejnym 218 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj też będzie ciutkę dłuższy, bo pracy było też trochę. Dokładnie co będę robił. Tu dzisiaj, co Wam pokażę, co robiłem, może w ten sposób. Robiłem odpływ do odpływu liniowego, jeśli tak to mogę ująć. Czyli nie montowałem jako takiego odpływu liniowego, choć po części tak, ale że tak powiem z dużym zapasem, bo głównie dostałem zadanie zrobić cały odpływ, przyłączyć się do głównej rury i cały myk polegał na tym, że musiałem przebić się przez strop, bo jakby Wam to wyjaśnić, to takie trochę zawiłe. Pani sobie przenosiła miejsce, gdzie wanna stała w jednym miejscu, a brodzik chciała, tą wannę będzie likwidować, no i chciała brodzik z odpływem liniowym w całkiem innym miejscu niż była kiedyś, gdzie stała wanna. No i polegał dowcip na tym, że musiałem przebić się przez strop, wyprowadzić rurę przez ten strop i w piwnicy podciągnąć ją do głównej rury kanalizacyjnej, czyli do pionu, wpiąć się w pion, no i połączyć to wszystko w całość. Jak potem przyjdzie tam fachman od płytek, to żeby miał już gotowy odpływ i pani nie zależało na tym generalnie, żeby ustawiać ten odpływ liniowy, tylko zrobić jakąś rezerwę, jakieś przesunięcie w górę, w dół, żeby można było operować tą rurą, że tak powiem, na przestrzeni tam paru centymetrów, żeby potem se to ustawić. Dlatego też od razu mówię, nie mocowałem tych rur do stropu, do sufitu, bo tam mąż tej pani powiedział, że jak już potem se ustawią, to sobie uchwyty zamontują. Uchwyty oczywiście dałem, także tutaj uchwytów od razu mówię, nie montowałem z tego względu, że pan chciał, żeby tylko wykuć w posadce pod ten odpływ liniowy, wyprowadzić rurę kanalizacyjną do piwnicy, przez piwnicę przeciągnąć, wpiąć się do pionu. No taka trochę nietypowa robótka, ale kto jak nie ja. Nie, żart oczywiście. Jak mi to wyszło, jak to szło? No najgorzej było przebić się przez strop, powiem Wam, bo raz, że zbrojenia, norma, że jak się przebija przez strop, trzeba na zbrojenie trafić, bo jak żeby inaczej, nie? No i druga sprawa, tam też po suficie szła instalacja elektryczna, musiałem to tak wycyrklować, żeby się gdzieś nie wyjść na trasie tej instalacji elektrycznej, trzeba było ją ominąć. No ale wyszło, bo z tego co wiem, pan do mnie tam dzwonił, mówił, że wszystko ładnie spływa, że jest już zrobione, bo to robiłem jakiś czas temu, parę tygodni temu, to co dzisiaj widzicie, będziecie oglądać. Także mówił, że jest wszystko elegancko, że woda bardzo pięknie spływa, że jest bardzo zadowolony, co mnie bardzo cieszy. Także co, nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za komentarze, opinie i sugestie, bo to chyba, jestem winien Wam, nie chyba, na pewno. Niektóre osoby piszą coś, zauważają, że coś zrobiłem nie tak, że zrobiliby to tak i bardzo to doceniam, bo każda cenna uwaga, każda cenna rada jest na wagę złota. Ja zawsze powtarzam, że nie uważam się i nigdy się nie uważałem za takiego, co pozjadał wszystkie rozumy. Popełniam błędy, zawsze mówię, że nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie udaję też jakiegoś wielkiego fachowca, jak zauważyliście, też nie operuję jakimiś tam wyszukanymi nazwami danych, nie wiem, modeli czy
czegokolwiek. Ja mówię prostym językiem, bo takim językiem po prostu się posługuję też na co dzień. Nie udaję profesora, specjalisty od wszystkiego. Także mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że ja to po prostu pokazuję Wam i robię i mówię tak, jak to widzę. Dobra, nie przedłużam, bo się rozgadałem. Zapraszam do oglądania. Jeszcze raz wielkie dzięki za suby, za komentarze. I co, widzimy się jak zawsze na przyszłą niedzielę. Trzymajcie się, cześć. No hej, witam Was w kolejnym dniu. Moi drodzy, dzisiaj jadę na dość fajną robotę, większą, a dokładnie zamontować odpływ liniowy. Może nie tyle co odpływ liniowy, no znaczy w sumie też, ale głównie chodzi o kanalizację do odpływu liniowego, bo pani sobie przenosi no, całkiem w inne miejsce, że tak powiem. Ten odpływ ma być odpływ liniowy w całkiem innym miejscu w łazience niż pierwotnie tam jakiś odpływ był. I cały myk polega na tym, że muszę się, znaczy tam na dole ma piwnicę i w piwnicy się muszę wpiąć do pionu i tam podłączyć odpływ, czyli muszę przebić się przez strop, wyprowadzić całą instalację kanalizacyjną, czyli odpływ, rury odpływowe, wpiąć się w pion i no, zrobić wyprowadzenie w mieszkaniu tam na ten odpływ liniowy, czyli no, trochę kucia, no i trochę takiej, no, że tak przenośni się wyrażę, precyzyjnej pracy. Znaczy może nie taka aż bardzo precyzyjna, no ale trzeba to tak złożyć, żeby no, miało sens, czyli i spadek, i te rury gdzieś tam, bo to jest około 2-3 metrów, no tak mniej więcej. Czyli muszę no, zachować jakiś tam spadek, no, wpiąć się w pion kanalizacyjny. No i tutaj sobie wymyśliłem, że się wepnę po prostu takim tak zwanym siodłem mechanicznym. Zresztą zobaczycie jak to wygląda. Fajne rozwiązanie. Alpina, to nie to, że to reklama jest, ale firma Alpina takie robi. Siodła jest no, stosunkowo, w sumie bardzo prosto się wpiąć w pion. Na rurę 50, ja tam będę rury wyprowadzał od odpływu, bo tam jest wyjście na 40, czyli będę 40, ale do tego siodła się wepnę 50 z redukcją na 40. No, powiem Wam tak, mam nadzieję, bo nawet nie wiem, czy będę mógł nagrywać, ale podejrzewam, że tak. Fajnie by było, bo takiej robótki jeszcze nie nagrywałem i warto by było ją pokazać, nie? Także co, jedziemy sobie i mam nadzieję, że do zobaczenia na miejscu, będziemy kuć i składać. No i jesteśmy na miejscu, tutaj mniej więcej, tak pierwotnie miało mniej więcej wyglądać, ale no niestety tutaj trzeba będzie przesunąć kawałeczek, później zobaczycie dlaczego. Na razie sobie tak z grubsza zarysowuję, w którym miejscu no, głównie ten otwór zrobić. Tutaj właśnie się będę przez strop do piwnicy przebijał. No i na razie skupiam się tylko na właśnie
przewierceniu się, przebiciu się przez strop, żeby wyprowadzić tam tą rurę odpływową. Jak widzicie, wanna w całkiem innym miejscu stoi, ale no tutaj cała ta wizja się zmieniła. Czyli jak widzicie, coraz częściej używam rękawiczki. No ale przy takich pracach już, bo tak łapy po takich remontach mam tak zniszczone, że zacząłem używać rękawiczek coraz częściej. Takie dłuższe wiertło na razie tak chcę się przewiercić, no że tak powiem, taki otwór pilotażowy zrobić. Zobaczyć, zanim zacznę kuć, zobaczyć, w którym miejscu tam mniej więcej wiem, w którym miejscu wyjdę, tylko to, że tam no, idą w rurkach, w korytkach przewody i no, musimy to ominąć. Czyli takie uczciwe wiertełko. I będziemy wiercić. No i wybrałem sobie punkcik i lecimy. Samo wiercenie, powiem wam, gdyby nie te zbrojenia, na które tutaj trafiłem, to by poszło no, przez ten strop dość sprawnie, ale tutaj troszeczkę się namęczyłem. Oczywiście te zbrojenia przewierciłem, rozwierciłem. No ale tutaj oczywiście wersja skrócona to o wiele dłużej trwało. Jak widzicie, próbuję wyrywać właśnie jak na zbrojenie trafia, aż wykręca mi ten młot. No i tutaj postanowiłem też troszeczkę przesunąć się i tak to będę musiał rozkuć. Drugi otwór zrobić z nadzieją, że minę te zbrojenie, ale przy tym drugim otworze no też akurat tutaj trafiłem na splot zbrojen, także się skrzyżowały zbrojenia i tutaj idealnie trafiłem. No ale do 3 razy sztuka, jak to mówią, i za trzecim razem no, przeszłem bez problemów. Widzicie, no tak idealnie trafić na zbrojenie to naprawdę. O, i jesteśmy w piwnicy. Wiertło zostawiam, teraz zejdę do piwnicy. Jak widzicie, wyszło tam, gdzie chciałem. Tutaj idą właśnie te rurki, przewody w rurkach, czyli tutaj możemy spokojnie teraz to rozkuwać. Tu jeszcze troszeczkę powierciłem. Po prostu te zbrojenie rozwierciłem tak, żeby ten otwór właśnie w tym miejscu robi to, jak widzicie, aż wyrywało mi. No ale przeszłem. Tu już teraz resztę będę dłutem jechał. No i tutaj jak głębiej kułem, że tak powiem, to no, wypinały mi się dłuta, wpadały do piwnicy. No ale to już całość udało mi się generalnie no, ten otwór zrobić od góry, chociaż też mogłem w sumie pójść na dół i od dołu troszeczkę podkuć. No i widzicie, jedno dłuto już mi wpadło, ale nic, mam jeszcze jedno szersze. Także nie poddajemy się, kujemy dalej. No i tutaj zaraz mi drugie dłuto się wypnie i wpadnie do piwnicy, także tak to się powtarzało kilka razy. Po prostu głowica, jak tam niżej, jak widzicie, podnosiła się i wypinała. No, przyniosłem i wiertło, bo wiertło też mi wpadło. Przyniosłem dłuta i kolejne podejście.
No i znowu mi wpadło i znowu kolejne dłuto i tak mówiłem wam po kilka razy. Także, ale generalnie otwór udało mi się. No nie rozwaliłem pół podłogi, żeby otwór zrobić w miarę taki dopasowany, znaczy, żeby jeszcze był luz, żeby można było jeszcze tam, powiedzmy, no, manewrować tą rurką, która tutaj przez trop będzie przechodzić. No i znowu mi dłuto wpadło, ale tu już przymiarka, jeszcze właśnie tam małe zbrojenie mi tylko blokowało. No ale znowu poszłem po dłuta i znowu to samo. Także jeszcze te zbrojenie musiałem tam rozgiąć, żeby ta rurka swobodnie przechodziła, bo tam na upartego mogłem ją wcisnąć, no ale to nie na tym polegało. No i teraz, jak widzicie, cyk, ładnie wchodzi, luzy są, czyli otwór mamy zrobiony. Teraz troszkę mniejsze dłutko, no i teraz musimy jeszcze w posadce rozkuć posadzkę, no, pod ten odpływ liniowy. No tutaj o mały włos, powiem wam, to za chwilę zobaczycie, o mały włos bym sobie dodatkowej pracy nie zrobił, bo przy ścianie w podłodze szły rurki wodne, jeszcze te plastikowe klejone, o jak tu widzicie, no dosłownie pół centymetra od nich tam dłutem przejechałem. No tak jakbym przy samej ścianie walnął, to bym sobie jeszcze dodatkową pracę zrobił, no musiałbym te rurki wymieniać. Także no tutaj miałem bardzo dużo szczęścia. No i też dlatego ten odpływ liniowy troszeczkę się, że tak powiem, od ściany odsunie, no ale tam klient powiedział, że to nie przeszkadza. Także tu jeszcze jak dojdzie płyta, dojdą płytki, także no prawie się wyrówna. No ale tutaj nie mogłem do samej ściany tego odpływu liniowego założyć, bo jak widzieliście, szły rurki właśnie, także kolidowały z tym odpływem, także musiałem ten odpływ tak przytulić do tych rurek, że tak powiem. I no tak, tam też pan powiedział, żeby tak zostawić, że nie ma sensu, bo ja mówiłem, że te rurki ewentualnie można wymienić i tak dalej, ale mówi, żeby zostawić, żeby ich nie ruszać. Także rozkuwałem tak, żeby ten odpływ liniowy przytulić do tych rurek i także się troszeczkę odsunie w jedną i w drugą stronę. No i tutaj taką pierwszą warstwę betonu, tu chodzi o to, żeby ten odpływ liniowy w miarę zlicował się z posadzką, chociaż on będzie jeszcze na nóżkach regulowany, no bo potem już będzie jakaś tam mała wylewka, także tam będzie potem dopasowywany. Ja miałem tylko zrobić otwór i tutaj w posadzce rozkuć, tak żeby ten odpływ liniowy postawić, a później osoba, która będzie tutaj wylewkę robiła, płytki, już go sobie ustawi, wypoziomuje. Także jak widzicie, tutaj te rurki plastikowe i te parę centymetrów od ściany on się odsuwa, no ale tak klient powiedział, że to absolutnie mu niczym nie przeszkadza. No bo tak by trzeba było te rurki po prostu ucinać i wpuszczać w ścianę, tak żeby ten odpływ liniowy dosunąć do samej ściany. No tak jak widzicie, tutaj trochę kolidowało, ale także tutaj konsultowałem cały czas, czy ma iść w tą stronę, czy w tą. No tutaj wszystko z klientem tak robiłem pod jego życzenie, że tak powiem. Także jak wszystko ustalone, to już podkułem tak, żeby ten odpływ właśnie osadzić, wpasować w tą bruzdę, że tak powiem.
No i tutaj klient powiedział, żeby też symetrycznie odsunąć od ściany, żeby też nie było bo przy jednej ścianie by nie chciał, żeby przylegało, a przy drugiej odstawało, także tutaj odsunęliśmy od jednej ściany i od drugiej, tak żeby to w miarę symetrycznie było. No i tutaj się troszkę, powiem wam, bałem kuć, no bo te plastikowe rurki to jest straszne dziadostwo, strasznie kruche. Także gdzieś jakby mi tam dłuto zeskoczyło na tą rurkę, to bym miał fajnie. No i jak widzicie tutaj w ten sposób, także jedna ta rurka będzie pod odpływem. No i teraz kolano przymierzymy, jak to wychodzi tutaj z wyjściem, bo tutaj prosto właśnie do tego otworu będzie wchodzić. No i mniej więcej tak będzie osadzony. No jeszcze zaraz oczywiście tą rurkę, która ze stropu do piwnicy będzie wychodzić, założyłem i teraz całość zakładam. No i tak widzicie, tutaj też od ściany tam odsunęłem, żeby to mniej więcej było symetrycznie. No, tych przymiarek sporo było, ale tutaj na bieżąco cały czas konsultowałem, żeby po prostu zrobić tak sobie, jak klient życzy. No i tak zostanie. Tu tak widzicie, jest to wszystko rozkute porządnie, z nadmiarem, a to tylko dlatego, żeby potem miał tam pole manewru, gdy będzie już to robił. Tam na nóżkach właśnie, tam są nóżki pod spodem, to je wykręcam tak, żeby i tak potem jeszcze pewnie będzie to ustawiał, ale tak to mniej więcej będzie wyglądało. No i teraz jesteśmy w piwnicy. Będziemy robić ten odpływ, wpinać się do pionów piwnicy. Tutaj momentami ciemnawo może być, no ale to taka już robota w piwnicy. No. I to jest ta rurka, która właśnie wychodzi i tutaj to musimy po prostu ominąć, żeby czyli ten nadmiar rurki obcinam. No i teraz możemy założyć kolano i jeszcze tak jedną rurę wezmę tak na sucho, przystawię, bo jeszcze musimy się przez jedną ścianę przebić. Tam mam oczywiście jedną taką długą, 2-metrową, ale tej na razie nie zakładam, bo tą tylko na przymiarkę, tak żeby odmierzyć punkt wiercenia. Właśnie, bo tutaj jeszcze przez jedną ścianę działową się musimy przewiercić. No i oczywiście zachować spadki, no to jest najważniejsze. No i teraz otwornicą, no ale tym razem taką otwornicą do betonu, koronką. Tutaj pójdzie gładko, bo to jest cegła dziurawka bodajże. Była chyba cegła dziurawka. Także tutaj się nie przekuwam. Mogłem się przekuć, ale nie chciałem tu jakiejś wielkiej dziury robić, bo jak to w cegle wywali, po prostu to chciałem tutaj zrobić taką, że tak powiem, równy otwór. Także koronka do tego się nadaje, do cegły idealnie, chociaż
Powiem Wam, tą wiertarkę udarową, którą mam, no ona daje radę. Oczywiście elektryczna, ta mocniejsza by to sobie przeszła jak przez masło. Tutaj musiałem troszeczkę pokręcić, no ale nie ma co tam narzekać. No i tutaj przeszło już wiertło na drugą stronę, także żeby tu nie wywaliło ściany, to po prostu wiercę teraz od drugiej strony, także będzie z jednej i z drugiej strony równiutki otworek. I mamy otwór zrobiony. I teraz taką długą, jedną, bez łączeń, rurę dwumetrową przełożę właśnie przez ten otwór. Tu się wepnę właśnie w te kolanko, które wychodzi ze stropu. No i tutaj musimy się w ten pion wpiąć. Tutaj niżej, w dół jest żeliwna rura, ale od góry wychodzi plastik, także tam na górze się wepnę właśnie tym siodłem, o którym Wam wspominałem. Znaczy w żeliwo też można, tylko to jest po prostu więcej zabawy z wierceniem, nie? A tutaj w plastiku szybciutko pójdzie. Tylko jeszcze sobie kolano. No i rurka i tutaj właśnie w tym miejscu mniej więcej, tylko sobie zaznaczę. Zaznaczę sobie jeszcze punkt wiercenia oczywiście i tutaj właśnie w tej rurce nad żeliwem, to jest ta plastikowa, tutaj się wepniemy. No i tu jest to całe siodło, jak to się nazywa, to jest to, co się wpina właśnie w rurę w 110. Teraz sobie tak na sucho przykładam, w którym miejscu mam wiercić i przez ten otwór właśnie siodła zaznaczam punkt wiercenia. No i teraz koronką tutaj robimy właśnie w tej rurze z pionu otwór. No i mamy przewiercone. Teraz oczywiście to trzeba oczyścić, żeby nie było tam zadziorów, żadnych tych, bo to musi być gładziutkie, równiutkie. I teraz zamontujemy to siodło. No jest naprawdę to jeszcze papierkiem trochę ściernym, tak żeby naprawdę tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, żeby to wyczyścić z tych wszystkich zadziorów. Jak mamy założone, zakładamy to siodło. Tam jest od środka guma, która wchodzi. W komplecie jest taki klucz. Przekręcamy w przeciwnie do kierunków zegara. Tam ta guma się od środka zaciska, uszczelnia i mamy przyłącze zrobione. I teraz pozostanie tylko nam dociąć ten odcinek rury na wymiar. Tutaj jeszcze redukcję, bo to siodło ma wyjście na 50,
a rura jest 40, także tam redukcję taką plastikową z 50 na 40 w to siodło wkręciłem. No i teraz tylko przyciąć rurkę na wymiar, wpiąć w tą redukcję i będziemy mieli instalację zrobioną generalnie. No i tak mówiłem, uchwytów tych tutaj do sufitu, tam uchwyty oczywiście miałem, ale ich nie montowałem, bo tutaj jak tutaj na tych drutach, bo tutaj pan powiedział, że oni jak sobie ustawią, to sobie pan te uchwyty założy, bo tam tutaj ze 3-4 uchwyty no na pewno trzeba by było założyć. I tak to wyglądało. No i tak, zrobione. Fajnie, że udało mi się to nagrać. Powiem wam, no przez ten strop, jak zawsze, musiałem trafić na zbrojenie, no bo jakby inaczej nie może być tak, że nie trafię na zbrojenie. Akurat trafiłem idealnie na splot zbrojenia, czyli 2 przekątne pręty, ale no te wiertło sobie radzi, że tak powiem, ze zbrojeniem, także rozwierciłem to zbrojenie. No i jak widzieliście, kurczę, o mały włos, no dosłownie o mały włos, tam te rurki klejone plastikowe w podłodze były zakryte. Ja tam przy ścianie, kurde młotem grzeję sobie ostro. Ten młot mi idealnie wszedł pod tą rurkę. Jakby tak trafił w tą rurkę, to ja bym sobie dodatkową robotę zrobił. No ale no, miałem więcej, powiem wam, miałem miałem więcej szczęścia niż rozumu, kurczę, że w tą rurkę nie trafiłem. No ale się przekułem, potem to już poszło z górki, tak widzieliście, z wpięciem się do kanalizacji to już najmniejszy problem, bo tam otwornicą 57 otwór robi, zakłada te siodło, skręca się tam ta guma co jest, ona się tam zaciska od wewnątrz w tej rurze. No powiem wam, bardzo fajne rozwiązanie, żeby się wpiąć w pion bez wycinania pionów. No piękna po prostu sprawa. Także spad tam zrobiłem dosyć duży, uchwytów nie montowałem, bo dałem tam klientowi uchwyty, bo on powiedział, że oni jeszcze jak będą tą wylewkę robić, tam lekki zapas w tą czy w tą zostawiłem, że jak będą wylewkę robić, żeby sobie po prostu na wysokość dopasowali ten odpływ liniowy i potem sobie on mówi, że te uchwyty w piwnicy na tą rurę złapie. Jemu głównie chodziło o to, żeby podłączyć, zrobić tą kanalizację do tego odpływu liniowego i to w sumie chciał, no i to zrobiłem. No tam oczywiście 2 uchwyty mu dałem, żeby tam w piwnicy złapał uchwytami do sufitu te rury, no ale on powiedział, że on se później jak już ustawi to wtedy sobie te uchwyty założy. No, także misja wykonana, powiem wam, no fajna robota, lubię takie roboty. Najgorzej właśnie z tym stropem, znaczy jakby nie było zbrojenia, to by jeszcze szybciej poszło. Dziury wielkiej nie wywaliłem, jak widzieliście, tam zrobiłem tak, żeby jeszcze było pole manewru na tą rurkę pionową. No i chyba tyle, no jadę sobie dalej, bo na dzisiaj to nie koniec. Wam już dziękuję i co, widzimy się jak zawsze przy następnych pracach. Cześć!